Cześć. Zestawienie monitorów. Marzec, kwiecień. Troszeczkę opóźnione i troszeczkę z innym podejściem, bo trochę inne przedziały cenowe. Z części po prostu zrezygnowałem, bo uważam, że chcecie krótkie odcinki, bardziej takie konkretne, z tymi niższymi przedziałami cenowymi, niż jakieś 3, 4, 5 tysięcy w kosmos monitory. Bo podejrzewam, jak ktoś takiego szuka monitora, to już wie co i jak, z czym się je. W początku monitor AOC, IPS. Gamingowy monitorek, bardzo fajny monitor. Już z tego, jak dobrze pamiętam, już nieraz był u mnie w zestawieniu. Albo podobny, bo ja wziąłem też obecnie, przyjrzałem to, co jest na tą chwilę ciekawe. I zobaczcie. 1000:1 kontrast, wiadomo, bo to IPS, podświetlenie. FreeSync 75 Hz. W tej cenie, wiadomo, tak to wygląda. Następny monitorek AOC dla takich, którzy lubią taki design bardziej spokojny. Przykład monitorka do pracy gdzieś tam, ale myślę, że do pogrania też by nadał się. Oczywiście wszystkie to są Full HD. I co chciałem powiedzieć tutaj? I on ma kontr 75 Hz, 99 Adobe sRGB 99%. Ten nie powiedziałem, że sobie sprawdzimy. Tu nawet nie jest to podane. Dobrze mówię? Tak, bo to jest monitor do grania. To jest monitor taki do pogrania. Tu są inne rzeczy ważne. To jest fajnie zrobione. On dobrze jest wyświetlany. I tu może być troszeczkę podkręcone po to, żeby dać lepsze wrażenia z odbioru. Tak, żeby dobrze się spisywał w grach. A tu jest do pracy 99% sRGB, więc możemy już coś tam w Photoshopie też sobie podziałać. I to były 24 cale, bo tutaj nic nie robimy. I jeszcze teraz się ciekawy monitorek pokazał. 165 Hz, Full HD, VA, matryca, Samsung Odyssey z serii. Bardzo fajny monitorek. Więc zobaczcie sobie, to jest naprawdę duża różnica w tym. Możecie tu poczytać dokładnie w opisie. FreeSync off and on jest, nie ma problemu z tym, pionowe ustawienie monitora. Elegancko. A czy VESA tutaj jest? Jest VESA. Więc możemy zawiesić normalnie ten monitor. Więc tutaj bardzo fajne to, jak możecie sobie, tu wchodzi właśnie tam około 1000 zł do 1000 zł, no to było do 700, mniej więcej około 700 zł. Bardzo fajny monitorek dla bardziej wymagających, ale zarazem 24 cale i Full HD. Dobrze, następnym monitorem, który tutaj mam taki dosyć, to jest 24 IPS, bo ten był VA, a teraz mam IPS-a. Do pracy coś fajnego, już też z górniejszej półki, 24 cale, Full HD, 60 Hz, 96% sRGB. Można powiedzieć, że tu jest dobrze, zawsze można wziąć kalibrator i wykalibrować go. Normalnie wziąć takie specjalne urządzenie. Kolejne monitory tu już są za 2000, bo dzisiaj zrobię takie króciutkie zestawienie. Pokazuję ten monitor jako ciekawostkę. Jakiś czas temu ogólnie AOC, Porsche Design taką serię zrobiło. To jest nowy monitorek dosyć. 27 cali 2K IPS. Bardzo ładny monitorek designowo. Cena przyzwoita, naprawdę cena, bo jest jeszcze poprzedni model był wyższy, on jest tam około 4 chyba, czy 3 coś. No już 4K, to jest 27 cali z tego co pamiętam. Wymagających
Bardzo fajne podświetlenie, dokładnie jeszcze takie LEDowe. Jak lubicie piękne, fajne rzeczy, ładne rzeczy i zobaczcie tutaj jasność 400. Nie 250, tylko 400, 1000:1, oczywiście kontrast. DC CI P3, tu jest sprawdzona barwa, to jest 97%, więc to było trzeba dokładnie sobie sprawdzić, jaki to był odpowiednik w sRGB, tu nie podają akurat 170 Hz. Więc tutaj to jest monitorek do pogrania, do popracowania, coś dla kogoś, kto chce mieć ładne biurko, estetyczne, clear, czyste biurko, klawiatura, myszka, coś ładnego. Tylko z tym, że tego nie powiesimy. To jest tylko do postawienia ten monitor. Bo tutaj, jak dobrze pamiętam, nie ma besy, chyba zaskoczy tutaj w tej serii. Ale jest Wesa, jest jednak 100 na 100. Bo poprzedni model nie był do powieszenia. Znaczy inny model z tej serii Porsche Design, ten pierwszy co był nie, a ten tutaj widać rzeczywiście na zdjęciach widać, że jest taka możliwość, tutaj jak widzicie, że to się odpina, jest taka podstawa zrobiona i można zawiesić. Sorry. To po prostu mnie tutaj zaskoczyli miło. AOC zaskoczyło. Tylko ciekawostka. Dobrze, teraz bardziej tak do gier. IPS, matryca, Aorus TUF. Bardzo fajny monitorek, elegancki. Tą serię TUF już o 170 Hz. Tutaj dosyć często już te monitorki były z tej serii TUF na moich zestawieniach, bo naprawdę są ciekawe. Zobaczcie. On włączony HDR 400 ma. Cała aplikacja do obsługi jest. I teraz tak. Parametry. Sobie sprawdzimy, co jest dla mnie. Wessa jest. 1000:1 do 400 też podświetlenie, też dobre podświetlenie matrycy, czyli w jasnym dni będzie można podkręcić ładnie to. Ma NVIDIA G-Synciem kompatybilny HDR 400 i on już ma 130 sRGB. 130%, bo to już jest monitor podkręcony do grania, do tego. Tylko z tym, że to jest TUF Asusa, że często mają opcję coś takiego jak sRGB, barwa to i to jest 100%. Można sobie przestawić, monitory mają taką opcję w ustawieniach. Jak macie tam na przykład tę przestrzeń barwową, macie sRGB napisaną, to przeważnie to jest 100%, te inne są tam gra, coś tam można sobie zmieniać, ale to jest. Oprócz tego zawsze można mieć kalibrator i go dostroić, jak potrzebujecie. Ale myślę, że 130 tutaj sRGB jest, jak chodzi o granie, filmy, o zabawę, rewelacyjne będzie. Takie soczyste te kolory będą. Dobrze, i teraz jeszcze jak IPS, to VA matryca. Przekąt na 31 cali. I tu mamy ROG Steers. Też Aurusa. Aorus. To jest Aurusa serii, to są Asusy. I Aorus. W momencie, co tu mamy? Tak. Asus. To są Aurusa. Tylko posłuchajcie, jest jeszcze model podobny, tylko on tam jest dużo mniejszy, żebyście uważali, też jest niby w IPS-ie, ale to jest mniejsza rozdzielczość, to wszystko. Myślałem, że właśnie to jest odpowiednik, ale też jest jeszcze inny podobny monitor, żebyście uważali, bo to jest ten monitor 32. Cale naprawdę rozdzielczość 2K, 170 Hz, 1 milisekunda, 125 sRGB. Tak, one tak mają. Ale niektóre kolory są przyjemne w grach, to ładnie odbiera wszystko. I prawdopodobnie, jak mówiłem, można zmienić na sRGB, który będzie mniej więcej około 100% miał. Wiem, bo to jest ważne przy montowaniu filmów, innych rzeczy. Bo jak mamy 100% sRGB, zmontujemy film,
i później na 120 sRGB wyświetli, to będzie ładnie taki soczysty, a jak go zrobimy na 120%, no 120 sRGB kolory dobierzemy, na 100% będzie blady. U innych osób może być blady, taki wypłowiały, nieładne te kolory będą. Dlatego to jest tak ważne. I naprawdę HDR, bez HDR, bardzo fajna opcja, właśnie dlatego mówię, ten polecam jak chcecie IPS-ka, ten jak VA matrycę. To są mniej więcej podobne, tylko te matryce, dwa rodzaje matrycy inne. Mniej więcej opcjonalnie są, z tego co patrzę, są podobne. I tutaj zakończymy te zestawienie. Jak chcecie jakiś monitor, nie wiem, innej specyfikacji, do czegoś innego potrzebujecie, zawsze możecie się skontaktować na Instagramie, na Facebooku, czy na mojej grupie na Discordzie napisać do mnie. Jest po prostu grupa na Discordzie, kanał, gdzie możecie dołączyć sobie. Zapraszam. Zostawcie łapę, zasubskrybujcie kanał. I zostawcie w komentarzu, jaki wy używacie monitor, czy macie jakieś sugestie do tej serii. A jeszcze zapowiadałem, że będę chciał tą serię wzbogacić o pewne informacje, ale jeszcze jestem na zasadzie szukania odpowiedniego źródła, odpowiednio to, żeby wam to pokazać. Źródła, które będzie teraz istniało i za rok, 2, 3. Żeby to podać według jednego, żebyście mieli normalne spojrzenie to w skali miesięcy, jak to się układa. Na razie, cześć.